Fajny telewizor, kurczę. Ale mi się przypomniało dzieciństwo trochę. Tu już kolorowy, także nie taki stary, a fajna muzyczka. Jest klimat. No, teraz to zdecydowanie można więcej zobaczyć. Widać bardziej te różne niedoskonałości. No, te budynki obdrapane, brudne. Wszędzie znowu te charakterystyczne takie skrzynki z klimatyzacją. Wczoraj wieczorem wykupiłem pieszą wycieczkę za jedyne 35 zł. Znowu przez stronę Get Your Guide. Była tam spora promocja 50%. Z 70 zł na 35. I przez 3 godziny będę chodził tutaj z panem albo z panią przewodnik w jakiejś tam grupie. Nie wiem ilu osobowej. Podobno grupy są maksymalnie 20-osobowe. I pochodzimy trochę tutaj po tym mieście, po najbardziej znanych turystycznie miejscach. Teraz w ciągu dnia fajnie widać w jakim fajnym miejscu, w jakiej lokalizacji jest położone to miasto. Górki, pagórki. 70% terenu Albanii to są góry. Tam jedna z 3 rzeczek. Lene, Tirane, Terkuze. Tak nazywają się 3 rzeki, które płyną tutaj przez miasto, przez stolicę Albanii, przez Tiranę. To jedna z nich, taka nieduża, ale teraz to już super widać, jak tam miasto otoczone jest pięknymi górami. No w ciągu dnia już trochę inaczej to wygląda, bardziej brudno. Bardziej tutaj dostrzegam miejscami te porozwalane na trawnikach śmieci. O, tu akurat jestem koło stacji benzynowej. Możemy sprawdzić ceny paliwa. Diesel 175, benzyna chyba 176. Także między chyba benzyną a dieslem jest tylko jeden lek różnicy. Jest tu trochę rozpierducha. Te domy, dużo takich ruder, domy trochę obskrowane, nieodmalowane, ale ma to swój urok, ma to swój klimat. Tutaj co chwilę jakiś sklepik tutaj z owocami, z warzywkami. Taki miszmasz, ale fajnie, podoba mi się taki klimat. No, Bałkany, taki grecko. Nie wiem, trochę mi to i z Cyprem się kojarzy. Tutaj znowu taksóweczki na wypasie. Koło tutaj knajpki, restauracje. Już widzę, śniadanie serwują, można wejść. No ale w ciągu dnia zupełnie inaczej to wygląda. Wczoraj w nocy tam troszkę te wysokie budynki było widać, właściwie ich czubki oświetlone, a teraz w ciągu dnia możecie to zobaczyć. Tam jest ten główny plac w Tiranie Skanberga, głównego tutaj bohatera Tirany. Jeden, drugi, tu trzeci, trochę za drzewami budynek, chyba w trakcie budowy, tam widzę ludzie na dachu łażą, dźwig pracuje. Tutaj dosyć ciekawy, też dźwigi w trakcie budowy. Tam jeszcze ciekawszy, taki klocki. Także widzę miasto tutaj mocno się buduje, się rozwija. O, i tutaj taki jest duży plac. Tam widzę w oddali koło młyńskie, meczet. Dobra, i tutaj gdzieś w tej lokalizacji
mam już szukać swojego pana albo panią przewodnika, który nas tutaj trochę pooprowadza po tym mieście. No i dupa. Biegłem tutaj na złamanie karku. Byłem przed czasem. Według mnie pojawiłem się w wyznaczonym miejscu, tak jak mapa mi pokazywała, i nikogo nie spotkałem, nie znalazłem żadnego przewodnika. Dodzwonić się nie można, nikt nie odbiera. Jakaś dupa z tego wyszła, brak kontaktu. Numer do organizatora gdzieś tam w Grecji, dzwoniłem przez WhatsAppa. Nie wiem, krążyłem trochę w koło, nikogo nie spotkałem. Także tutaj dupa jakaś wyszła totalna z tego. No pieniądze nieduże, spróbuję je odzyskać, no bo to nie moja wina. Może sobie w ciula zalecieli, za mało chętnych, za mało ludzi, odwołali, jest poza sezonem. No i nie udało mi się podpiąć pod żadną wycieczkę. Także teraz jedynie tutaj we własnym zakresie sobie pochodzę, pooglądam, popatrzę na mapie co i jak. Jestem tutaj pod tym takim meczetem centralnym, głównym. Podobno istnieje możliwość zwiedzania, wejścia do środka. Zaraz zobaczymy. Tutaj słynna wieża zegarowa, na którą widzę też tam kręte schodki prowadzą, można wejść. Pewnie wszystko dodatkowo płatne, no ale to zorientujemy się tutaj w temacie. Tak wygląda ten meczet. Meczecik, bo on nie jest jakiś tutaj, widzę, duży. Godziny zwiedzania od 9 do 11. Data powstania 1793 rok. Wchodzimy. Bez problemu tutaj wszedłem do tego meczetu. Jak widzicie, nikogo nie ma. Meczecik malutki, chyba jeden z mniejszych, w których mam okazję być. Nieduży, ładnie zdobiony. Wstęp darmowy, tylko prośba o dotację. Tam przy wyjściu skrzyneczka stoi, także parę groszy pasuje wrzucić. No to za chwilkę wejdę tutaj sobie na tą wieżę zegarową. 200 leków kosztuje wejście, czyli tamte 8 zł. Można odżałować. Dane internetowe z Google i historyczne podają różne informacje. Początek budowy prawdopodobnie 1820 wiek. Wieża ma wysokość 32,5 metra. No niestety pani nie miała wydać mi reszty z 1000 leków. Chciałem jej zapłacić w euro, ale miałem tylko w drobnych. Też się na to nie zgodziła, bo po prostu w bilonie później, no tak jak i w Polsce, bilon jest mniej warty i nie zgodziła się, także wrócę tam do tej wieży za chwilę. Będę musiał gdzieś rozmienić te 1000 leków na drobniejsze. Na razie chodzę tu cały czas w koło tego głównego placu Skanderbega, czyli tutaj dawnego przywódcy Albanii, tutaj najważniejszego historycznego
przywódcy i bohatera albańskiego. Tutaj jakiś paru muzyków trochę przygrywa. Widzicie, jak to ciekawie wygląda tutaj ten budynek. Jeszcze raz powiem, takie 4 jakby sześciany poustawiane jeden na drugim. No ale jeszcze nie jest skończony, stoi pusty. Tu jakaś taka ciekawa fontanna. No niestety pomnik Skanderbega jest tutaj poddawany renowacji, jest odsłonięty. Tutaj ciekawy widok, tylko konia od dołu. Jedynie możecie tutaj na plandece zobaczyć, jak to wygląda. I jestem teraz tu pod jednym z takich historycznych, fajnych, ważnych muzeów. Usytuowane muzeum jest w jednym tutaj z bunkrów atomowych wybudowanych za czasów komunizmu. Tych bunkrów jest tutaj kilka. Ja jestem, to jest tak zwany bunkr art numer 2. Jeszcze jest jedynka. Także zejdziemy za chwilę tu gdzieś w podziemia. Zorientuję się, ile bilet. W necie podaje, że 900 leków, ale zaraz zobaczymy. No myślę, że warto tutaj skorzystać z tego, także wchodzę. İlyas Emin Papa, Kiev, İlyas Liman Teposhi, Kudüs, İlyas Mustafa Lina, Tepeden, İlyas Cafer Karadoğlu, Yerokat. Powierzchnia podobno 1000 m². Jest tu około 40 pomieszczeń, większych i mniejszych. No i przedstawiona jest historia od lat 1912 do upadku komunizmu tutaj w Albanii, czyli do 1991 roku. Można trochę tutaj poczytać, zaznajomić się. Nawet widzę, są informacje po angielsku. Trochę człowiek tutaj czuje się klaustrofobicznie. Przelecę tak na szybko, pokażę Wam z grubsza, jak to wygląda. Później na spokojnie sobie tutaj poczytam. Zainteresowania jakiegoś dużego nie mam. Mówię, jestem poza sezonem, także chyba w tej chwili tutaj godzina jeszcze w miarę wczesna. Jestem jedyny turystą, który tutaj wszedł. W każdym pomieszczeniu inne lata. Tutaj czas wojny 1939-44. No można trochę tutaj klaustrofobii się nabawić. Pomieszczenia nieduże, korytarze wąskie. Dalej wejść nie można. O kurczę. Nie wiadomo, w którą stronę iść. W prawo, w lewo. O, tutaj policyjne tarcze, kaski. No spoko. Wstęp
Tak jak mówiłem, 900 leków albo 9 euro. Ja pierdzielę, że ludziom się chciało takie rzeczy budować. Pieniądze wydawać na takie. Tutaj pan sobie leży. Toalety. Większe, mniejsze pomieszczenia. Ale fajny klimat. Cofnąłem się do lat 80. Czasu komunizmu tutaj. O kurczę. Ministrowie międzynarodowych spraw zagranicznych od lat 1913 do 1991. Fajny telewizor, kurczę. Ale mi się przypomniało dzieciństwo trochę. Tu już kolorowy, także nie taki stary. A fajna muzyczka. Jest klimat. No i to by było tyle tu z tego bunkra, z tego Muzeum Historii Albanii Komunizmu. Tutaj wpiszę się do księgi pamiątkowej. Trzeba zostawić po sobie ślad. I tutaj już jest wyjście, wychodzimy na powierzchnię. Nie, no to nie jest jakoś tam głęboko. To jest jeden z tych bunkrów. Jest ich tutaj na terenie Tirany co najmniej jeszcze jeden, który jest przerobiony też właśnie na tego typu muzeum. A tak naprawdę jest ich na pewno więcej. No i tyle, wyszedłem na powierzchnię. Tutaj jakaś taka ciekawa instalacja pod tym też dosyć fajnym, ciekawym, wysokim budynkiem. Niż masz. Stare z nowym. Szedłem tutaj taki deptak w okolice tutaj chyba ruin. Tych ruin to niewiele tutaj po prostu. Trochę tego zamku zostało. Tutaj jestem pod takim, no dużym, ten kościół robi wrażenie, kościół prawosławny, ortodoksów.
Przy nim taka dzwonnica wysoka. Spróbuję wejść do środka, zajrzeć, jak to wygląda. No na pewno dużo bardziej okazale od tego niedużego meczetu, w którym byłem wcześniej. Ten kościół, tak jak to prawosławny, chociaż jak na prawosławne, to wcale w środku nie był jakiś tam mocno zdobiony, tych ikon wcale dużo nie było, no ale taki był duży, przestronny. Tutaj panowie grają. Znowu jestem na placu Skanderbega. Idę ponownie pod ten mały meczet, w którym byłem i wejdę na wieżę zegarową. Już teraz mam odliczoną kwotę. Wąsko, ciasno, schody kręte. Zakładam, że widok, chociaż nie jest jakoś mega wysoko, bo tak jak mówiłem, wieża ma 32,5 metra, ale to pewnie jest do samego wierzchołka, a ten taras widokowy jest trochę niżej, poniżej zegara, no ale można się zmęczyć. Już się trochę zziejałem, forma siada, ale to już chyba będzie tyle. Już tutaj weszliśmy na taras. Tutaj na tej wieży, koło tego zegara jest mega wąsko, jakaś grubsza osoba to tutaj może utknąć. Teraz jest tutaj ze mną jeszcze na szczycie parę osób. Wyminąć nie ma się jak. Właśnie tu pani idzie z przeciwnej strony. Można obejść w koło. Tutaj po tej stronie akurat plac budowy. O, tu już się rozklinowało, bo wcześniej też nie mogłem przejść. No z tej strony tutaj jest najciekawiej. Główny plac miasta. Poniżej ten nieduży meczet, w którym byłem wcześniej. Fajnie to wygląda. Już sam zostałem tu na szczycie. Wszyscy dosyć szybko stąd uciekli. O, nawoływanie z meczetu. Gołąbki tutaj na wieży jajeczka składają, sobie tutaj mieszkają. Tutaj pani gołębica wróciła, wysiaduje swoje jajeczka. No i spoko. Wieża zegarowa zaliczona. Warto było te 200 leków, tam 9 zł. Można odżałować, a widok fajny. Także jestem zadowolony. Ciągle pada. Delikatnie, ale pada. Ciągle pada.
Jestem teraz tutaj pod jednym z najbardziej charakterystycznych budynków, obiektów tutaj w Tiranie, w Albanii. Jest to taka piramida. Piramida, na którą na razie wejdę tutaj tymi schodami na górę, bo jest taka możliwość. Schodów jest sporo. Zobaczymy, jaki mamy widok z góry. Piramida powstała w 1988 roku, chyba 16 października nastąpiło oficjalne otwarcie. Mieściło się w niej muzeum albańskiego dyktatora Envera Hodży. Funkcjonowało raptem przez 3 lata, bo tylko do 91 roku, kiedy no to komunizm został tutaj w Albanii obalony. W kolejnych latach na zagospodarowanie obiektu piramidy rząd albański miał różne koncepcje. W czasie wojny tu z Kosowem swoją siedzibę miały tutaj zarząd NATO. Na czubku piramidy, tu gdzie zaraz dojdę, swego czasu były symbole komunizmu, których już nie ma. Jeszcze parę kroków. O, i będę na samej górze. O, tutaj jakaś wycieczka, można się podpiąć, też posłuchać. No, ale pięknie to wygląda. Piramida w centralnym tutaj punkcie miasta. Tak naprawdę to na ten moment sam nie wiem, co tutaj się w niej mieści, bo nie mogę w necie nic doczytać. Jeszcze nie tak dawno to był swego rodzaju urbex, ale widzę, tam będąc na dole, widziałem, że można tam wejść. Wszystko jest już odnowione, zagospodarowane, ale co tutaj się mieści, to się dowiem za chwilę. Na razie tutaj pochodzę po szczycie z każdej strony. Pokażę Wam, jak tutaj fajnie wygląda. Z takich ciekawostek mogę Wam jeszcze powiedzieć, że piramida ta została wybudowana kosztem $4 milionów, co jak na tamte czasy było astronomiczną kwotą i to podobno był najdroższy budynek wybudowany w Albanii za czasów komunizmu. Swego czasu, jak to na całym świecie bywa z tymi budynkami, pozostałościami po komunizmie, była też koncepcja, pojawiła się taka koncepcja, całe szczęście upadła, wyburzenia, całkowitego wyburzenia tej piramidy. No, na szczęście, na nasze szczęście, koncepcja ta upadła. No i możemy tutaj podziwiać ten architektoniczny taki trochę wybryk. Może złego słowa użyłem, bo mi się akurat to podoba. Spoko, ciekawie to wygląda. Za chwilę wejdę do środka. Z każdej strony można tutaj podziwiać Tiranę. Wygląda na to, tak naprawdę wewnątrz tu nic nie ma. Dopiero chyba się organizują jakieś pomieszczenia, tak jakby biurowe. No jest jakaś tutaj, widzę, cukiernia, tak? Wydaje mi się, że to jest świeży temat i dopiero tu tak samo, dopiero coś tutaj będą robić. Będą to te wszystkie pomieszczenia jakimś najemcom
udostępniać. Na ten moment wszystko tutaj praktycznie świeci pustkami. Przejedziemy się windą w piramidzie. Winda ma 3 poziomy. Jedziemy na ostatni. Tutaj jakiś sklepik z porcelaną. Robotics. Jakieś różne tu większe, pomniejsze firmy mają swoje siedziby. Nie ma tu nic tam interesującego, już mniej więcej wiecie, widzicie, jak to w tej chwili wygląda. Tak to zostało zagospodarowane. Fajnie kolorystycznie tutaj pomalowane, ale z zewnątrz spoko. Budynek prezentuje się fajnie, robi wrażenie. Na pewno jest taki bardzo charakterystyczny. Zresztą tych budynków, mówię, tu w Tiranie jest sporo takich już bardziej nowoczesnych. Stali szkło. Wstydu nie ma. Koło piramidy znajdują się takie jakby kolorowe budyneczki, takie domki. Praktycznie w każdym z nich jakaś restauracja. No to jest tak jakby część należąca do tej piramidy. Tutaj kolejny taki ciekawy budynek, mega nowoczesny, architektonicznie fajnie się prezentuje, fajnie to wygląda. Tam płynie rzeczka, a po drugiej stronie tej rzeki widzę meczet i to taki troszkę większy z 4 minaretami. Meczet ogrodzony z tej strony tu siatką, tam parking. Nie wiem, z której strony tu do niego podejść. Ładnie wygląda. Robi wrażenie. Ale tutaj wszędzie mokro, a ja na bosaku. Właśnie doczytałem, że jest to największy meczet, tak zwany wielki meczet w Tiranie. Największy meczet tutaj na Bałkanach. I on jest całkiem nowy. Dopiero w zeszłym roku go tutaj udostępniono. Budowano go od 2015 roku. No i naprawdę fajny. Meczet naprawdę super. To jest to kolejne miejsce, do którego tak naprawdę trafiłem zupełnie z przypadku, o którym nie wiedziałem, nie słyszałem, nie doczytałem, a tutaj jestem całego dnia. Dla mnie to atrakcja numer 1. Olać te tam bunkry, zamki,
meczety. Tutaj punkt obowiązkowy.